Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam ciekawy adapter, oczywiście marki Sony Ericsson. Był taki czas w moim życiu, że szukałem takiego urządzenia, takiego adapteru do telefonu. No głównie myślę o Sony Ericssonie, który obsłuży przynajmniej dwa jacki słuchawkowe. No i nie myliłem się, takie urządzenie, taki adapterek był produkowany przez właśnie markę Sony Ericsson. I tak on wygląda. To Wam pokażę dokładne informacje tego adapteru. To nie wiem, czy mi się uda pokazać. Spróbujemy. Chyba nie. Muszę troszkę dalej, ale chyba nie złapę. Coś ciężko łapie, niestety. Tutaj tak czy inaczej powiem Wam dokładne informacje tego adapteru. Jest to adapter HPM64D. No i tutaj widzimy serię, jakieś wersja, czegoś tam. No i tutaj koszyk, że musimy to wrzucić do śmieci, ale nie tych odpadowych komunalnych, tylko do elektrośmieci. No tutaj widzimy certyfikat Unii Europejskiej i inne znaki towarowe tego adapteru. Jak to działa? Chyba mało kto wie, że Sony Ericsson z jackiem, z wejściem na jack słuchawkowy i tutaj faz podładowania. Mało kto o tym wie, że tego typu telefon sonorysonowy obsługuje aż 3 wejścia słuchawkowe. Naprawdę bardzo ciekawa opcja. Taka właśnie opcja była mi potrzebna. No mi potrzebna była z 2 wejściami słuchawkowymi, a w tym przypadku da się aż 3 tutaj sobie podłączyć. I to ciekawe, na oryginalnym tej adapterze od Sony Ericssona. Tutaj podłączamy sobie adapterek. Oczywiście nam tutaj łapuje jako zestaw słuchawkowy. I tak, tu widzimy na adapterze jest przełącznik naszych dzwonków. Tutaj odtwarzacza tutaj multimedialnego, bądź dzwonienie, rozłączanie, bądź tutaj łapanie naszego no, kogoś, kto do nas po prostu dzwoni w danym momencie, i też tutaj mini otwór na nasz mikrofon. No i dobra, podłączamy sobie te pierwsze słuchawki. Pierwsze słuchawki widzicie chyba od Sony Ericssona W810, tej oryginalne. Bardzo dobra jakość. Podłączamy sobie w jedno miejsce. I tutaj jeszcze mam kolejne słuchaweczki. Tutaj podłączone też pod adapterka. Już Wam podpinam. Zobaczcie, jak to w ogóle wyglądało w całości. Tu jest zablombowane. I podłączamy sobie. Tak jest. I teraz podłączamy trzecie słuchawki. Tym razem słuchawki tutaj również oryginalne Sony Ericssonowe, tylko właśnie niedołuszne, tylko te większe. Tutaj sobie odpinamy. Aha, bo tu mam tę złączkę w tym miejscu, więc sobie odpinamy. Tu jest też również 3,5 jack. Tutaj mi się wszystko poplątało, nie przygotowałem się w ogóle do filmu. Kompletnie. O, tak jest. I tutaj właśnie pójdą trzecie słuchawki. Tutaj w 3,5 jack. I teraz pewnie pomyślicie, że nie ma takiej możliwości, żeby z telefonu włączyć sobie dany dźwięk i by po prostu uciągnął te 3 zestawy słuchawkowe, tutaj 2 douszne, jedne zewnętrzne. A jest to możliwe. I powiem szczerze, że każde tutaj słuchawki testowałem w kolejności i to nie traci na jakości, jakoś wydaje mi się, że praktycznie w ogóle. I również jeśli chodzi o głos, o jakość głośności min, max, tak samo również jest wszystko w porządku, także naprawdę
3 osoby mogą tutaj słuchać ulubionych swoich dźwięków na jednym telefonie. Na przykład to jest bardzo praktyczne na przykład w busie, na przykład jak się jedzie z rodziną na wycieczkę, tramwajem, czy tam ewentualnie samochodem. Naprawdę bardzo praktyczny telefon, ten W995. No i też inne Sony, które posiadają 3,5, ale jakoś za bardzo nie pamiętam, które jeszcze posiadają te 3,5. Może posiadają 3,5, ale wtedy niestety nie posiadają już tego fastporta ładowania. No i przez to właśnie nie ma opcji 3 słuchaweczek w jednym telefonie. To tak, i co tu jeszcze mogę wam powiedzieć tak przy okazji? To może włączę sobie, zobaczymy, czy sobie w ogóle słychać nasze dźwięki. Może włączymy sobie taki dźwięk dłuższy, ale chyba nie mam. Tutaj nawet słychać na tych większych słuchaweczkach tylnych. Na tych małych tutaj słabo, wiadomo, że są o wiele mniejsze, także tutaj nie słyszymy nic. Tu jeszcze mogę pokazać dokładne informacje odnośnie tych słuchawek. Dlaczego by nie? Gdybyście po prostu chcieli szukać takie słuchaweczki, tylko powiem wam szczerze, że nie widzę tutaj nigdzie modelu tych słuchawek. Jak tutaj odnajdę, to wam na pewno napiszę tam pod filmikiem dokładny model tych słuchaweczek. Ale powiem wam szczerze, że naprawdę bardzo są wygodne te słuchaweczki. Bardzo ładnie wyglądają, mimo że już posiadają to minimum 10 lat. I naprawdę równie dobrze słucha się muzyki, jakościowo są naprawdę mega super. Mam takie 2 sztuki tego typu słuchawki, nawet w tych czasach granica kwoty zakupu to minimum 50-60 zł. No chyba, że kupicie gdzieś, no praktycznie za pół darmo, może ktoś po prostu pozbywa się takich słuchaweczek, ale ja w tym momencie mam 2 sztuki praktycznie nówka. Prawie że nieużywane tak naprawdę. Z 3,5 jackiem. Tu jeszcze mogę pokazać jeszcze kilka istotnych spraw, informacji tych adapterów, bo one są bardzo ważne. Tu były poszukiwane chyba głównie, teraz wam powiem, jest HPM83, następnie HPM77 i wydaje mi się, że ten HPM, może nie ten 77, ale jeszcze był drugi, to jest adapteru. Tutaj chyba, jest tu chyba w tym momencie, na tym właśnie białym, jest tu HPM70. I tutaj właśnie ten HPM70, teraz widzimy, udało mi się sobie ostrość, był najbardziej pożądanym adapterem tutaj do 3,5 jacka, bo dało naprawdę mega dobrą jakość z połączenia właśnie tego z Sony Ericssona W995 i również po wgraniu jeszcze odpowiednich sterowników dźwięku. Taka podstawa była. Słuchaweczki adapterowe musiały być oryginalne, te białe również. Musiał być W995, sterowniki wgrane dodatkowo. No i oczywiście tam jeśli chodzi o dźwięki, to FLAC czy ewentualnie WAV minimum, to naprawdę dawały mega super jakościowy dźwięk na słuchawkach. Ja tak właśnie robię i naprawdę taki stary telefonik Sony Ericsson z 2009-2010 roku naprawdę ma duże możliwości, jeśli chodzi o jakościowy dźwięk. Nieźle. Tutaj już wam pokazałem. Tutaj może zapię jeszcze ostrość. Sobie zobaczycie dokładnie. HPM77. Tutaj ten adapterek. I tutaj ten ostatni HPM83. I tutaj nie mamy nic. No i to wszystko. Tak naprawdę jeśli chodzi o tutaj o słuchanie muzyki z trzech słuchawek, jest naprawdę bardzo praktyczne, bo słuchamy z jednego tutaj urządzenia. Tylko może być problem, bo wiadomo, każdy też może słuchać innej
muzyki, no nie każdy jest taki sam, także każdy potrzebuje czegoś innego. No chyba, że słuchacie radio, to będzie idealnie dopasowane do Was. Dzięki, że dzisiaj byłeś ze mną. Zachęcam Cię również do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę, komentarza pod tym filmem oraz do oglądania moich filmików w przyszłości, no i te, które wystawiałem wcześniej, bo naprawdę jest co oglądać. Tutaj jest ponad chyba 500 filmików już na moim kanale. No i to chyba wszystko. No jeśli chodzi o błędy w moich filmikach, to sobie nie zawracać tym głowy, tam trochę niekiedy się zatnę, czy jakoś źle powiem. Te filmiki wszystkie tutaj produkuję na szybko, tak sobie od strzała. W ogóle tutaj nie łączę filmików, nie wycinam czegoś, co po prostu powiem, tak jest nagrane, tak po prostu naturalnie. Myślę, że wszystko jest ok. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.